Cześć, cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taki sweter. Będę robiła go z włóczki Drops Bell, czyli jest to włóczka 100% naturalna, troszeczkę grubsza niż dotychczasowe wszystkie moje projekty z niteczkowych włóczek, ponieważ 50 gramów włóczki zawiera 120 metrów. Jest to włóczka, która zawiera w składzie bawełnę, wiskozę i len, więc jak najbardziej 100% naturalna. To jest sweterek dedykowany dla osób, które mają dosyć już cienkich niteczkowych projektów. Wiem, że są takie osoby, które prosiły o coś na grubym szydełku, na dużym szydełku, dlatego zdecydowałam zrobić taki sweterek. Będę używała 2 szydełek, a w zasadzie 3, ale najbardziej potrzebujecie szydełka 4,5 mm. 4 mm używam do zszywania i do wykończeń, natomiast jeszcze czasami przydaje się 3,75, jeśli potrzebujecie zrobić zawężenia, na przykład tutaj na ściągaczu czy na dekolcie. Ok, więc to będzie projekt na grubą włóczkę, ale bardzo naturalną i bardzo przewiewną i fajną. Jest to projekt bardzo prosty, przyjazny dla osób, które dopiero zaczynają szydełkować, ponieważ to będzie projekt jednorzędowy, wzór jednorzędowy, cały czas powtarzany tak samo i dający efekt takiej przewiewnej, fajnej siateczki, która nawet można powiedzieć, że przypomina trochę taką na drutach, więc można kogoś nabrać, że sweterek jest zrobiony na drutach. Mi się osobiście bardzo podoba ten wzór. Dajcie znać w komentarzach, jeśli dojdziecie już do próbki, czy robiliście kiedykolwiek taki ściek. Jestem ciekawa, ponieważ to jest bardzo prosty ściek, więc po prostu zastanawiam się, czy już macie na przykład sweterek czy bluzeczkę zrobiony takim ściekiem. Bardzo fajny, przewiewny. Używam włóczki, która też nadaje właśnie taki efekt lekkości, przewiewności. Oczywiście jeśli użyjecie większego szydełka, te dziurki mogą być większe, bardziej przewiewne, wszystko zależy od Was. No i oczywiście ja tutaj jestem zadowolona, cieszę się, bo po raz pierwszy chyba mam taki kolor dosyć żywy. Wiem, że u mnie na moim kanale są dużo takich kolorków może stonowanych, ale to wynika z tego, że po prostu ja mam taką urodę, że takie kolory mi pasują, a ten jeszcze dodatkowo też wchodzi w skład moich kolorów ulubionych, więc postanowiłam zrobić troszeczkę taki różowy, mocny róż, wiśnia. Dobra, sweterek, słuchajcie, robimy z 2 paneli. Ja wszystko Wam pokażę, oczywiście w trakcie trwania filmu. Od razu robimy panel z rękawem, jednym jak i drugim, no i drugi panel również z rękawem. Pierwszy panel tylny jest prosty, wszystko jest w kształcie litery T, natomiast panel przedni ma delikatny podkrój. Robię ten sweterek z takim szerszym dekoltem, żeby opadał na ramiona, żeby był taki luźny, fajny, zwiewny. Sweterek w ogóle robię od dołu ciągiem, później doczepiamy właśnie łańcuszki, żeby zrobić rękawy, więc myślę, że tego zszywania aż tak nie ma dużo, no i też fajnie prezentuje się bardzo elegancko. Na samym końcu robię delikatne wykończenia na dole ściągaczem, ale to jak sobie wykończycie ostatecznie sweterek też zależy od Was, ponieważ można oczywiście użyć różnego rodzaju ściegi na ściągacze. Na moim kanale jest już dużo takich pomysłów, więc zawsze możecie sobie stworzyć własne, pokombinować i zrobić coś innego. A tymczasem ja mam nadzieję, że Was przekonam do zrobienia takiego prostego sweterka, fajnie wyglądającego, wręcz nawet mówię jak na drutach, bardzo fajny, mięciutkiej włóczki. Oczywiście możecie używać też innej dowolnej, ale pamiętajcie, żeby sobie wcześniej zrobić próbkę i sprawdzić, jak się prezentuje, żebyście mieli pewność, że akurat ta, którą użyjecie, będzie odpowiednia do Waszej bluzeczki czy też sweterka. Dobrze, oczywiście zapraszam Was na film i na stronę pod filmem, czyli tak zwany opis, ponieważ tam zamieszczę wszystkie informacje dotyczące włóczki, sweterka, no i oczywiście linków afiliacyjnych do sklepu, gdzie można zakupić taką włóczkę. Także zapraszam. To zaczynamy robić dwupanelowy sweter. Pierwszy panel to będzie panel tylny. Jest on po prostu prostszy do zrobienia, ponieważ nie zawiera żadnego podkroju. Natomiast panel przedni będzie miał delikatny podkrój
na szyję przy dekolcie, więc warto sobie zacząć od tego panelu, żeby na tym panelu sobie po prostu obliczyć, ile rzędów chcecie obniżyć sobie tutaj tą część pod szyją, czyli na dekolt. A tak naprawdę zaczynamy cały panel od dołu, nabieramy odpowiednią liczbę oczek łańcuszka. Uwaga, musi to być liczba nieparzysta, więc zaczynamy od nieparzystej liczby oczek. Ja tutaj nabrałam 101 oczek i uzyskałam szerokość około 50 cm. Wzór tworzymy tam i z powrotem, czyli tak naprawdę robimy go poziomo, a wysokość budujemy na bieżąco, aż do momentu, kiedy osiągniecie wysokość pod pachą. Gdy uznacie, że już odpowiednia jest wysokość dla Was swetra, doczepimy sobie łańcuszek zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, żeby ten panel wykonywać od razu z rękawami. Moje rękawy to nie jest całkowita długość rękawa, to są takie rękawki 3/4, jest to taki sweterek przewiewny, wiosenny, więc nie chcę, żeby miał długich rękawów, więc sami zdecydujcie, jak długi będzie oczywiście Wasz rękaw, mierzony tutaj od momentu, kiedy macie pod pachą. No i tą część później już po prostu wykonujemy cały czas tak samo wraz z rękawami, aż osiągnięcie odpowiednią wysokość tutaj pod rękawem. Też trzeba sobie na bieżąco zmierzyć i wtedy kończymy tworzenie panelu tylnego i zabieramy się za panel przedni. Panel przedni oczywiście zaczynamy zupełnie wszystko tak samo, tylko ja w pewnym momencie powiem Wam, jak będę wydzielała sobie tutaj część na dekolt, więc to będzie tylko taka mała różnica. Jeśli chodzi o wskazówki dotyczące tego wzoru, to ten wzór jest oczywiście taki lekki, przewiewny. Inaczej będzie wyglądał oczywiście po wypraniu, to nie jest jeszcze przed wypraniem, ale pamiętajcie, że wzór ma tendencję do ciągnięcia się w tą stronę, czyli tak naprawdę wypadałoby wyprać próbkę i sprawdzić, jak bardzo Wam się rozszerzył wzór na długość. Na szerokość nie, bardziej rozszerza się na długość i to trzeba właśnie uwzględnić nawet przy wykonywaniu sobie rękawa, ponieważ on będzie miał jeszcze tutaj tendencję do rozszerzania się w tą stronę. Dobra, to ja teraz pokażę Wam, jak będzie wyglądał wzór. Wzór zaczynamy od zrobienia nieparzystej liczby oczek łańcuszka. W tym celu biorę szydełko mniejsze, 4 mm, ponieważ ten pierwszy początkowy wzór musimy wykonać mniejszym szydełkiem z racji takiej, że jeśli wykonalibyście wszystko tym samym szydełkiem, to część dolna będzie szersza od części górnej, ponieważ my będziemy tworzyć wzór, który będzie miał przerwy i część górna mogłaby Wam się lekko zawęzić. Dlatego, żeby zniwelować tą różnicę, robimy pierwszy rząd mniejszym szydełkiem, a całość będę wykonywała o pół milimetra większym szydełkiem, czyli 4,5 mm. Dobierzcie włóczko i odpowiednią różnicę szydełek do Waszego sweterka. Robię pętelkę podstawową i nabieram nieparzystą liczbę oczek. Ja nabrałam 101, ale tutaj pokażę Wam tylko, jak będzie wyglądał wzór, ponieważ on jest bardzo prosty, to jest jednorzędowy wzór, więc nie ma sensu, żebym go z Wami robiła. Sami zauważycie, że będzie naprawdę bardzo prosty. Nabiorę na przykład 15 oczek łańcuszka, czyli mamy tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. To są oczka potrzebne na wzór. Natomiast to oczko, które teraz zrobiłam, to będzie oczko brzegowe, czyli tak zwane przejściowe, nie wchodzące w skład wzoru. Ok. Układamy łańcuszek w taki sposób, żeby widzieć tutaj tylną pętelkę tego łańcuszka i będziemy pracować od drugiego oczka, czyli od drugiej pętelki. Ta pierwsza nawet jest zaciśnięta, więc ciężko byłoby nam ją tutaj wydostać. Będziemy robić pierwszy rząd zwykłych półsłupków, ale uwaga, ważne jest to, w jaki sposób pobieracie włóczkę, ponieważ są dwa sposoby pobierania i one tak naprawdę dają zupełnie inny efekt. Więc tak, wbijam się w tą pętelkę szydełkiem i pobieram włóczkę w taki sposób, że szydełko jest pod włóczką, tak? Zobaczcie, owijam w taki sposób i pobieram. I teraz pobieram znowu od dołu i robię półsłupek. Natomiast jeśli często robicie maskotki i na przykład używacie półsłupków pobieranych od góry, czyli właśnie o tak, to ja nie wiem, ale na pewno zmieni się wzór. Nie wiem, jak będzie wyglądał, ale na pewno sweter i wzór będzie wyglądał inaczej, ponieważ wówczas tworzą nam się takie X-y, natomiast w tej części tworzy się taka literka V. Więc tutaj zwracam uwagę, jeśli ktoś robi tą metodą półsłupki,
to nie jest to oczywiście źle, ale wzór może zupełnie inaczej wyglądać. Jeśli chcecie, żeby wyglądał tak jak mój, wasz sweter, to musicie pobierać włóczkę od dołu. Dobra, to taka krótka informacja oczywiście dla osób początkujących, natomiast osoby zaawansowane mogą szybko przewinąć tę część. Dobrze, pobieram od dołu włóczkę i wykonuję półsłupki. Najzwyklejsze półsłupki, półsłupkowy sweter. I tak robię sobie do końca rzędu. W każdym oczku, w każdej pętelce po jednym półsłupku. To jest pierwszy rząd taki tak naprawdę początkujący, podstawowy, natomiast już w drugim rzędzie zaczynamy od wzoru głównego. Tutaj natomiast jest to taki stabilizujący rząd sweter, więc tylko raz użyliśmy tego wzoru w taki sposób. Ok, przerobiłam wszystkie moje 15 półsłupków. Teraz zmieniam szydełko na większe, czyli 4,5 mm. Robię oczko do góry, odwracam robótkę. Znowu będziemy robić półsłupki i będziemy wykonywać cały czas tak samo teraz te rzędy, dosłownie cały czas tak samo. Jest to zupełnie troszeczkę inny wzór niż ścieg tak zwany mech, ale daje zupełnie inny wygląd, gdy będziecie robić tak jak ja. Ja wiem, że być może część osób już zna ten wzór i pewnie korzystała nieraz, natomiast to nie jest wzór mech, ale odwrotność tego wzoru. Zobaczcie, będziemy sobie robić w taki sposób, że wbijam się oczywiście w pierwszą pętelkę, w pierwsze oczko, całe oczko. Oczywiście pomijam tutaj to, które było do góry, czyli tak, pobieram całe i robię pierwszy półsłupek. Następnie robię oczko łańcuszka, no i oczywiście pomijam kolejne oczko, czyli to pomijam, wbijam się w następne. Czyli tak naprawdę trochę podobny do wzór na mech, ale inaczej. I teraz znowu oczko łańcuszka, pomijam jedno oczko, wbijam się w kolejne. Oczko łańcuszka, pomijam, wbijam się w kolejne. Czyli tak naprawdę, zobaczcie, patrzę sobie od góry, gdzie jest pętelka, to pomijam, wbijam się w kolejne. Oczko łańcuszka, pomijam i wbijam się w kolejne. Oczko łańcuszka i znowu pomijam i wbijam się w kolejne. I przez to, że mamy nieparzystą liczbę oczek, zostały nam dwa oczko na końcu, dwie pętelki, jedno pomijam i na końcu robię półsłupek. Oczywiście dla początkujących polecam znaczyć sobie oczka początkowe i końcowe. Ja tutaj tego nie zaznaczyłam, ponieważ już wiem, gdzie są te oczka, ale dla osób początkujących będzie to bardzo duże ułatwienie, jeśli będziecie znaczyć za każdym razem takie oczka. I teraz znowu oczko do góry, odwracam robótkę. No i teraz ścieg mech, to by był zupełnie ścieg, którym zaczynalibyśmy od dwóch półsłupków, oczek łańcuszka, dwóch półsłupków, a ja postanowiłam zrobić dosłownie to samo, co przed chwilą, czyli nie zmieniam kolejności wykonywania wzoru, tylko robię cały czas tak samo. Zobaczcie, wbijam się tutaj, robię pierwszy półsłupek. Teraz znowu robię oczko łańcuszka i teraz będę się wbijała jak gdyby nie w tą przestrzeń, która była oczkiem łańcuszka, tylko tu, gdzie widzicie to V. To jest tak naprawdę pętelka od poprzedniego półsłupka. Tylko tutaj zostają dwie pętelki, a my się wbijamy tutaj. Zobaczcie, z tej strony pomiędzy. Czyli te dwie zostają, zahaczamy tylko o tą pętelkę. Tak naprawdę nie musicie tego sprawdzać, bo to bardzo dobrze widać. I tutaj robię półsłupek. I znowu oczko łańcuszka, rozszerzam sobie, sprawdzam. Tu jest ta moje V, a tu jest po prostu oczko łańcuszka. Czyli zobaczcie, nie zmieniamy kolejności wykonywania wzoru, nie przestawiamy nic, będziemy cały czas pracować tak samo w każdym rzędzie. Wzór naprawdę bardzo prosty. Jeśli wykonujecie taką włóczką jak ja, z dużym szydełkiem, dla osób już zaawansowanych taki sweter może powstać dokładnie w weekend. Jeśli pada deszcz, nie macie co robić, to taki wzór naprawdę możecie bardzo szybko sobie stworzyć taki sweterek. I zobaczcie, ja sobie tutaj rozszerzę, ponieważ nie zaznaczyłam, ale dokładnie wbijam się w takie same miejsce. I znowu oczko łańcuszka, odwracam i robię dokładnie to samo. A jestem ciekawa, dajcie mi znać w komentarzu, czy ktoś już robił takim ściegiem sweterek, czy cokolwiek, ponieważ wiem, że ścieg mech jest dosyć popularny, natomiast czy
kiedykolwiek robiliście właśnie takim sposobem sweterek, bądź szalik, bądź jakąś chustę. Jest to wzór zdecydowanie prostszy od tamtego ściegu, a efekt wydaje mi się, że również jest bardzo fajny. I tutaj oczywiście ja też nie zaznaczyłam, ale wbijam się tutaj w tą przestrzeń. Pamiętajcie, żeby pilnować sobie właśnie liczby oczek, żeby sobie nic nie gubić, bo wtedy macie pewność, że obie krawędzie będą szły równo. Dlatego te początkowe i końcowe pętelki zawsze warto sobie zaznaczyć. A dla osób początkujących, zaawansowanych, to już pewnie bułka z masłem i sami doskonale wiecie, jak rozpoznawać te oczka. Zobaczcie, cały czas tworzę dosłownie ten sam wzór i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda właśnie po rozciągnięciu. On będzie się w taki sposób fajnie układał. Bardzo podobny, można powiedzieć, nawet na drutach można zrobić podobny sweterek, więc taki nietypowy, fajny, luźny sweterek. I teraz, ponieważ wzór jest dwustronny, więc w zasadzie wszystko jedno, którą stronę obierzecie za prawą, za lewą, ale ja uznałam, że prawa strona to jest ta, na której wykonywałam półsłupki. Ten pierwszy rząd półsłupków, ponieważ widzę tutaj kształt literki V i wygląda o wiele ładniej, natomiast z lewej strony wygląda w taki sposób, więc myślę, że to będzie moją prawą stroną i też warto się tego trzymać, żeby po prostu zrobić dwa takie same panele. Pamiętajcie, żeby próbkę zrobić troszeczkę dłuższą, szerszą, żeby ją oczywiście zabezpieczyć, wyprać, żeby zobaczyć, jak się układa, jak się rozciąga i na tej podstawie zrobić sobie obliczenia. Tutaj moje 15 oczek daje 10 cm, więc co 15 oczek będę miała 10 cm. Oczywiście mniej więcej, zawsze na większej próbce wychodzi to oczywiście dokładnie. I kiedy macie już obliczoną liczbę oczek, robimy oczywiście taki duży panel i robimy go do momentu, kiedy będziemy chcieli już doczepić rękaw, czyli do wysokości pod pachą. I ja Wam powiem, w którym miejscu oczywiście zaczniemy sobie doczepiać ten łańcuszek. Jeszcze oczywiście zapomniałam, powiedziałam Wam to wcześniej, ale jeśli chodzi o wymiarowanie i obliczanie sobie liczby oczek, akurat przy tym wzorze jest to konieczne, abyście do końca wybrali tą próbkę, ponieważ ona lubi się tak naprawdę wyciągać do góry, a zwężać w tej części i może być niemiarodajna, jeśli zrobicie sobie bez wcześniejszego wyprania. Może się okazać, że sweter się zrobi zbyt wąski. Ja tak właśnie miałam, że nabrałam sobie tą tylko liczbę oczek, która mi wyszła, zanim wyprałam. I tak naprawdę musiałam sobie niestety zwiększyć liczbę oczek, ponieważ sweter się zwęził, pomimo tego, że miałam wyliczenia. One po prostu są tylko miarodajne wtedy, kiedy rzeczywiście wypierzecie próbkę, kiedy ona będzie duża, ponieważ sweter, tak jak powiedziałam, będzie się ciągnął w tą stronę, więc on automatycznie się będzie zawężał. Czyli ta próbka, którą Wam pokazywałam, że u mnie 15 oczek dało 10 cm, to było oczywiście przed wypraniem. Natomiast dla 50 cm, co mam tutaj, nawet trochę szerzej, musiałam nabrać 101 oczek. Także weźcie pod uwagę to, żeby nabrać więcej niż zaplanowaliście, większą liczbę oczek. Ok, przechodzimy dalej. Ok, ja już skończyłam robić drugi panel, czyli panel przedni, czyli wybudowałam sobie na wysokość do momentu, gdzie będę miała rękaw, czyli pod pachą. I teraz tak, żeby doczepić sobie łańcuszek i żeby to ładnie wyglądało, kończymy rzędem na lewej stronie, czyli zobaczcie, tak jak Wam wcześniej wspominałam, która strona jest lewa, to tu, gdzie mam odwrócone półsłupki. Tutaj robiłam półsłupki na prawej i na lewej i zatrzymujemy się w rzędzie, którym zrobiliśmy ostatni rzęd na lewej stronie i teraz będziemy sobie właśnie dodawać łańcuszek. Ja to robię dlatego, ponieważ chcę, żeby te półsłupki za każdym razem były na prawej stronie, więc dzięki takiej technice będziemy mieć po prostu ładnie równo, ale oczywiście to nie ma znaczenia, bo to nie jest widoczne. Zawsze możecie sami zdecydować, na której stronie dodajecie łańcuszek, ale pamiętajcie, żeby wcześniej policzyć sobie te rzędy, ile zrobiliście, żebyście oczywiście tak samo w tym samym rzędzie dodali panel, który będziecie robić jako drugi. To jest mój drugi, więc ja policzyłam sobie na pierwszym, ale pamiętajcie, że oczywiście oba muszą być takie same. Te rzędy również bardzo łatwo policzyć. Po prostu wystarczy liczyć tutaj te literki takie V, niektóre przekrzywione. Ok, z powrotem biorę sobie szydełko 4 mm, ponieważ teraz będę doczepiała łańcuszek.
Oczywiście musicie zdecydować, jaka będzie długość Waszego rękawa. Ja zadecydowałam, że nie robię długiego rękawa, będzie to taki bardziej rękaw, tak jak wyjdzie, powiedzmy taki 3/4. Natomiast właśnie od pachy, tutaj do tego momentu mam około 33 cm. I zdecydowałam, że wobec tego nabiorę 60 oczek łańcuszka. Musi to być tutaj liczba parzysta, żeby nam była kontynuacja wzoru. W tym momencie zaznaczam ostatnie oczko, żeby było mi po prostu łatwiej liczyć łańcuszek, jeśli się pomylę, i wykonuję parzystą liczbę oczek łańcuszka. Na podstawie tego wzoru, który już macie, możecie zdecydować, ile nabrać takich oczek, ponieważ możecie przyłożyć sobie właśnie centymetr i sprawdzić, ile oczek zajmuje ile centymetrów, tak jak to u mnie, obliczyć sobie i wtedy będziecie wiedzieć, jaką konkretnie nabrać liczbę oczek, żeby uzyskać daną długość Waszego rękawa. Pamiętajcie, że to jest rękaw liczony od pachy. Tak? Ok, czyli zaczynamy w taki sposób, że nabieramy sobie tutaj w tym momencie tyle oczek łańcuszka, ile potrzebujecie, mniejszym szydełkiem, czyli nabiorę 60. Mam raz, 2, 3, 4, 5. Mam nabrane 60 oczek łańcuszka, tak to u mnie teraz wygląda. Oczywiście robię jeszcze jedno jako oczko brzegowe. Następnie tutaj wykonujemy cały rząd półsłupków. Czyli tak naprawdę robimy to, co robiliśmy na początku. Ten łańcuszek do tego momentu przerobimy sobie półsłupkami. Czyli znowu zaczynam od drugiej pętelki. Również pobieram pętelkę tylną z tej części i tutaj wykonuję 60 półsłupków mniejszym szydełkiem. Mamy 3, 4, 5. Oczywiście dojdę do tego momentu, z tym, że ostatni półsłupek, ostatnia pętelka jest taka trochę schowana. My tak naprawdę robimy półsłupki tutaj od tej części, a za chwilę Wam pokażę, jak to przekręcić. Ok, zobaczcie, i mam przerobiony ten łańcuszek, jak gdyby od tej dolnej części. Mam tutaj dosłownie jeszcze jedną pętelkę, jako tutaj tą ostatnią. Przerabiam półsłupek. Teraz przekręcam sobie w taki sposób, żeby właśnie tutaj to zrównać, tak? Czyli żeby była ciągłość, bo jeśli położycie tak, w taki sposób, to wygląda tak, jakbyście mieli iść do tej krawędzi, ale my sobie tak odwracamy w taki sposób i bierzemy teraz oczywiście większe szydełko i kontynuujemy ten wzór, który był tutaj. Czyli zobaczcie, wypinam sobie już znacznik i tutaj przerabiam wzór główne. Można sobie zaznaczyć, ale już niekoniecznie. Natomiast ważne jest to, żeby tutaj była liczba parzysta, żeby zachować ciągłość wzoru i żeby wyszło tak samo na środku, żeby nic tutaj się nam nie pomieszało. I teraz tak, tutaj przechodzę do drugiej krawędzi, cały czas wykonując wzór główny. Czyli tak, dojdę do drugiego końca. Zrobione, czyli tak naprawdę mamy na razie jeden rękaw, tutaj w taki sam sposób zrobione i dzięki temu, że robiłam dokładnie takim na lewej stronie zaczynałam, to te właśnie półsłupki teraz są na prawej stronie, zarówno tutaj, jak i tutaj. A, to taki mały szczegół. Ok, musimy teraz zrobić łańcuszek z drugiej strony, ale on musi troszeczkę inaczej wyglądać, ponieważ obecnie w tym rzędzie mamy już grubszy łańcuszek, więc nie możemy zrobić takiego zwykłego, bo by nam się rzędy pomyliły i wyglądałoby zupełnie inaczej. Tutaj będziemy robić taki troszeczkę grubszy, inny łańcuszek. Ja już kiedyś go pokazywałam bardzo dawno temu w moich początkowych filmach, więc może ci, co oglądali i robili, to wiedzą. Zmieniam szydełko. I teraz tak, znowu zaznaczyłam sobie ostatnie oczko. Tutaj jeszcze raz wbijam się w tą samą pętelkę i jeszcze raz robię półsłupek. Taki luźny. Jeden. Natomiast teraz odwracam sobie w taki sposób tutaj tą część, żeby widzieć dolne dwie pętelki, czyli tą i tą. I pobieram te dwie dolne pętelki, dosłownie ta pierwsza tutaj i tutaj jest schowana druga. Po prostu przeciągam przez te dwie pętelki włóczkę, mam dwie. Teraz pobieram, przeciągam tylko przez jedną
pobieram i przeciągam przez dwie. Będzie to taki oszukany troszeczkę półsłupek, ale dzięki temu to jest wyższy łańcuszek i osiągniemy dokładnie taki sam stan, co tutaj. Czyli jeszcze raz, zobaczcie. Już mam tutaj dwa, czyli to był pierwszy półsłupek, drugi taki zmieniony. Robię mniejszym szydełkiem, można nawet zrobić jeszcze mniejszym troszeczkę, ponieważ on może Wam się troszeczkę rozszerzać, ten łańcuszek, może troszeczkę być dłuższy w stosunku do tego, ale też nie musicie się tym przejmować, ponieważ on się ułoży, jak zaczniecie robić wzór główny, wszystko się ładnie wyrówna i wyprostuje. I znowu zobaczcie, najpierw pobieram tą pętelkę tutaj i z tyłu zaraz za nią pojawia mi się taka druga pętelka. Nabieram sobie ją tutaj na szydełko. Czyli zobaczcie, tak to wygląda. Ta pierwsza jest widoczna, ale zaraz tutaj za nią jest już również druga. Przeciągam włóczkę, mam dwie pętelki. Najpierw przeciągam tylko przez jedną, żeby właśnie powstał mi taki warkoczyk. Z tej strony ten łańcuszek, który potrzebuję, a później pobieram i przez dwie. I znowu to samo. Czyli zobaczcie, że tutaj powstaje nam taki półsłupek, a my musimy się wbijać w tą pętelkę i taką z tyłu, o, jak sobie odwrócicie, to właśnie tutaj widać te pętelki, tworzyć właśnie taki podwójny, grubszy już łańcuszek z półsłupkami gotowymi. I tak to właśnie będzie wyglądać, czyli tu się wbijam w dwie, przeciągam włóczkę, robię ten mój pierwszy łańcuszek od dołu, a teraz pobieram i robię półsłupek. I znowu tutaj, tutaj i tutaj. Troszeczkę tak robimy go na ukos, ale później się to wszystko ładnie ułoży. Czyli tak, przez jeden i przez dwa. I tutaj również powstają nam właśnie takie oczka, które będziemy wykorzystywać już do wzoru głównego. No i tutaj również muszę zrobić 60 takich półsłupków. Patrzcie, tą sobie przytrzymuję, żebym wiedziała, gdzie się mam wbić. Dokładnie właśnie w te pętelki, które robiłam na dole. Tutaj, tu sobie przytrzymuję, tu przeciągam przez dwie i to, co przytrzymałam, muszę tutaj włożyć szydełko i przerobić. Tu znowu przytrzymuję, to jest mój półsłupek. Tu, gdzie przytrzymałam, wbijam się i przeciągam. Ok, mam nadzieję, że w miarę jest to widoczne, natomiast jeśli macie z tym problem, zawsze możecie zrobić sobie łańcuszek osobno, czyli te 60 oczek łańcuszka, czy tam 61 i jak gdyby zaczepić, zawiązać tutaj i wtedy jak będziecie wracać, można sobie właśnie na tym etapie przerabiać już ten łańcuszek, ale to by musiał być osobny łańcuszek, który by w tym momencie został doczepiony i żebyśmy mogli już od razu go przerabiać, ale może nie ma potrzeby, myślę, że poradzicie sobie również z takim łańcuszkiem. Ja przerobię i pokażę, co dalej. Ok, zrobiłam sobie 60, dokładnie to jest mój ostatni i teraz znowu zmieniam już szydełko na większe, na 4,5 i robimy oczko do góry, odwracamy i teraz już kontynuujemy ten sam wzór, który jest na naszym panelu, czyli wzór główny. I dokładnie zaczynamy sobie od półsłupka i znowu oczko łańcuszka, jedno pomijamy, robimy w kolejnym. Oczko łańcuszka, jedno pomijamy, robimy w kolejnym. Oczko łańcuszka, pomijamy, robimy tutaj półsłupek w drugim oczku. Oczko łańcuszka, pomijamy i robimy. Czyli tak jak dokładnie zaczynaliśmy, musimy sobie zrobić tutaj od początku ten sam wzór. Jeśli dobrze policzyliście i dobrze zrobiliście, to zaraz Wam powiem, jak tutaj powinno wyjść. Jestem tutaj prawie na końcu i jeśli braliście parzystą liczbę oczek, to ostatnie oczko z tego naszego doczepianego łańcuszka, czyli takiego grubszego, to jest tak naprawdę oczkiem łańcuszka, czyli pomijamy, a tutaj właśnie powinniście wyjść tak jak zaczynaliśmy, czyli półsłupkiem i wtedy mamy pewność, że wzór się będzie zgadzał, po prostu krawędź musicie się spotkać z tym półsłupkiem, tak? No i oczywiście dalej robimy tak samo do końca, już tak naprawdę mamy tą najgorszą część chyba za sobą, mamy
podłączony łańcuszek. Robimy teraz po prostu panel z rękawami. Oczywiście tutaj, jeśli dojdziecie do tej części, również kontynuujemy tak samo wzór, czyli tu będzie półsłupek, oczko pomijamy, półsłupek, pomijamy, półsłupek, pomijamy, półsłupek, tak? Z oczkiem łańcuszka, czyli tutaj kontynuujemy wzór, no i jeśli jest dobrze, to oczywiście skończymy półsłupkiem. I robimy tak cały czas, teraz tam i z powrotem budujemy sobie panele wraz z rękawami, natomiast ja Wam powiem, ile się rzędów zatrzymałam, zanim skończę do końca, żeby pokazać Wam, jak będzie wyglądał ten mój delikatny podkrój pod szyję. Ok, ja już prawie skończyłam robić sobie mój panel przedni, z tym, że zatrzymałam się jeszcze 4 rzędy przed skończeniem całego panelu, ponieważ te 4 rzędy wykorzystam po to, aby zrobić sobie delikatny podkrój pod szyję. Będzie to bardzo prosty podkrój w formie takiego po prostu obniżenia rzędów, czyli teraz robimy tak, że wyznaczamy sobie w środku przestrzeń na dekolt, dokładnie tyle centymetrów, ile potrzebujecie. Ja mniej więcej około 29 do 30 cm zostawiam. Oczywiście będę sobie jeszcze delikatnie obrębiała ten dekolt, więc na razie zostawiam tak jak jest. Natomiast w dalszej części trzeba oczywiście wymierzyć sobie jednakową liczbę oczek tutaj oraz jednakową liczbę oczek z tej strony. Pamiętając, że żeby było równo, żeby ścieg szedł ładnie, musimy zarówno zostawić z jednej, jak i z drugiej strony nieparzystą liczbę takich oczek, czyli dokładnie tak, żeby skończyć właśnie na półsłupku. Ja już ten mój pierwszy rząd przerobiłam, pierwszy z moich 4, ponieważ to obniżenie robię raptem na 4 takie rzędy, tyle mi wystarczy. Oczywiście Wy możecie sobie zrobić szerszy, to wszystko zależy od Was. Czyli tak, z chwilą, kiedy skończyłam robić rząd tutaj, z tej strony, przerabiam rękaw i kończę w miejscu, gdzie zaczyna się pierwszy znacznik, czyli wyznaczam mój dekolt. Następnie właśnie robię oczko do góry, odwracam i przerabiam tylko już tą część, pomijając właśnie dekolt. Będzie to bardzo proste wcięcie na dekolt. Tak naprawdę polega to tylko na tym, żeby pominąć część na dekolt, na szyję, a równocześnie z dwóch stron nadbudować sobie jeszcze rzędy, które Wam brakują, aby powstały 2 identyczne panele. Czyli tak, ja już mam do zrobienia, tak naprawdę teraz robię drugi rząd, jeszcze 3. i 4. Skończę, odcinam włóczkę, zaciskam oczkiem ścisłym. Oczywiście zawsze sobie można zostawić dłuższy kawałek włóczki, żeby użyć do zszycia tutaj ramion. Oczywiście liczba rzędów zarówno na jednym, jak i na drugim panelu musi być taka sama. Ja mam tutaj zrobione 28 rzędów i tutaj będę robiła ciąg dalszy tutaj na tej stronie. Natomiast oczywiście jeśli chodzi o drugą stronę, to tutaj musimy doczepić sobie włóczkę, w zależności też na tej stronie, na której skończyliśmy tutaj. Czyli tak, ja pierwszy rząd zrobiłam tutaj, więc teraz automatycznie muszę zacząć od tej strony. Jest to dokładnie moja lewa strona, ale to nie ma znaczenia, ponieważ to wszystko zależy od tego, jak Wam weszło. Natomiast doczepiamy włóczkę w bardzo prosty sposób. Ja mam tutaj wpięty znacznik, doczepiam w miejscu, gdzie były półsłupek, czyli również muszę zacząć od tej liczby nieparzystej. Zostawiłam sobie dokładnie tyle samo z jednej, jak i z drugiej strony. Robię pętelkę podstawową, doczepiam tutaj, robię oczko ścisłe, następnie jeszcze raz robię sobie półsłupek i to jest mój pierwszy półsłupek, oczko łańcuszka i znowu kontynuuję wzór. I teraz już jest bardzo prosto, ponieważ tak naprawdę znowu muszę zbudować tutaj 4 rzędy, czyli to będzie takie wcięcie w formie prostokąta, dokładnie z równymi bokami. Po prostu tą część robię osobno i tą część robię osobno. I również na końcu odcinam włóczkę, zostawiam dłuższy kawałek do zszycia. I ja skończę robić te panele i pokażę Wam już ostatecznie, jak będę zszywała i wykończenie tego swetra. Moje panele już są gotowe, nawet je wybrałam, żeby mieć pewność, że dobrej są szerokości i wysokości, więc jest wszystko ok. Następnie w dalszej kolejności zabieramy się za zszywanie. Zszywamy najpierw tutaj na górze, na ramiona, rękaw, tą część. Oczywiście mamy tutaj przedni panel,
zaznaczony tak naprawdę dekolt, więc do tego oczka zszywamy również tą część. Nie trzeba już zaznaczać na panelu tylnym, ponieważ będziemy zszywać po kolei oczko po oczku i zaczynamy w taki sposób, że układamy oczywiście panele tutaj na prawej stronie do wewnątrz, na zewnątrz mamy lewą stronę. Jeśli zostawiliście sobie kawałek włóczki, to można wykorzystać. Ja podejrzewam, że mój niestety jest troszeczkę za krótki, źle mi się urwał, więc po prostu sobie doczepię z nowej włóczki. Czyli po prostu zrobię sobie pętelkę, wbijam szydełko w pierwsze oczko z tego panelu i w pierwszą pętelkę również z tego panelu, doczepiam włóczkę, przekładam i robię oczko ścisłe. Następnie będę cały czas używała oczek ścisłych i będę szła po kolei. Czyli tak, tu przełożyliśmy włóczkę, mamy zaczepione, następnie pobieram znowu kolejne oczko. Te oczka są tutaj luźne, więc będę się wpinała po prostu w przestrzeń, którą widzę następną, ponieważ raz mamy oczko łańcuszka, raz mamy tutaj półsłupek. Można tutaj wbijać się z oczka łańcuszka, wyszukiwać, ale będzie ciężej, ponieważ mamy tutaj takie zaciśnięte trochę te oczka, ale nie ma też paniki, można po prostu wbijać się w podspód. Cały sweterek jest ażurowy, tylko trzeba patrzeć, żeby nie pominąć sobie żadnego oczka. I tu mam akurat słupek, tutaj też słupek, półsłupek, więc sobie luźno tutaj w tą przestrzeń, gdzie było oczko łańcuszka, czyli po prostu w całą przestrzeń i przerabiam tak do momentu, aż dojdę do mojego dekoltu i tam oczywiście robię oczko ścisłe i zamykam sobie robótkę. A tutaj tymczasem zszywam sobie w taki sposób. Pamiętajcie, żeby też zszywać dosyć luźno, ponieważ oczka ścisłe mogą jeszcze trochę zawęzić rękaw i wtedy zacznie się marszczyć. Więc robimy to troszeczkę luźno. Można wziąć większe szydełko, ja wzięłam 4 mm. I tak do końca. Ok. No oczywiście, jeśli wolicie zszywać igłą, można to również zrobić igłą. W taki sposób będzie wyglądało na górze, więc wcale nie ma jakoś takich wielkich dziur. Dobra, dojdę do tego momentu. Oczywiście oczko ścisłe zamykam. I w następnej kolejności również zszyję tą część drugą na ramionach, tutaj. Następnie, kiedy zszyjecie ramiona, można już zszywać tą część boczną, czyli skupić się na rękawie i tutaj krawędziach paneli przedniego i tylnego. Tutaj nie mamy ładnych oczek łańcuszka, ale technika będzie taka sama, po prostu trzeba sobie mniej więcej patrzeć, jak biegną rzędy, ładnie sobie dopasować, tak żeby właśnie się nam zrównały, nawet wręcz zaczepić sobie agrafką czy też ściągaczem, żeby nie wyszło krzywo. Na przykład polecam sobie spiąć tutaj rękawy, ponieważ widać, które oczka są ostatnie. Można sobie tutaj zaczepić znacznikiem, żebyśmy wiedzieli, że oczka rękawu też muszą oczywiście być równe. I teraz tak, można zacząć od tej strony, można zacząć od tej strony. Ja polecam zacząć od tej strony, ponieważ będę zszywała oczkami ścisłymi. Tutaj przejdę również oczkami ścisłymi, a następnie od razu wykorzystam włóczkę, żeby troszeczkę zawęzić ten rękaw i dojdę do tego momentu i pokażę Wam, jak to zrobić. Natomiast samo zszywanie tej części jest dokładnie takie same, tylko że, tak jak mówię, zamiast pobierać pętelki, trzeba pobierać sobie różne miejsca, się po prostu wbijać i pobierać, wbijać pod różne miejsca i również robić oczkami ścisłymi. Ok, takie rzeczy to już pokazywałam na początku, więc nie chcę tutaj już zanudzać. Pokażę Wam, jak wykończyć rękaw i ewentualnie dekolt. Ja już zszyłam sobie wszystkie części na ramionach i zaczęłam zszywać bok, tak jak Wam wcześniej wspominałam. Zaczynam od dołu, również wybieram dowolne pętelki i oczkami ścisłymi przerabiam sobie aż do tego momentu. I tutaj nie odcinam włóczki, dlatego że będę chciała sobie od razu wykorzystać włóczkę do wykończenia w taki sposób rękawów i zaraz Wam powiem, jak to zrobić. Teraz mam obecnie sweter na lewej stronie. Tutaj zakończyłam ostatnim oczkiem ścisłym i zamknę sobie to okrążenie w taki sposób, że otwieram tutaj tą pętelkę, przekładam włóczkę i zaciskam
tutaj, żeby mi się po prostu nic nie popruło. Natomiast nie odcinam włóczki. Teraz trzeba przełożyć sweter na prawą stronę. Czyli ja sobie tutaj tak przełożę. Będzie to może... O, udało się. I na prawej stronie wykonam ciąg dalszy obrębiania rękawa. Oczywiście takie rzecz nie jest konieczna. Jeśli nie chcecie, możecie sobie zostawić taki rękaw, ale ja chciałam, żeby on był troszeczkę węższy, no i miał jakieś takie lepsze zakończenie, czyli będzie wyglądać mniej więcej tak. I już pokazuję, jak będziemy to robić. Ok, i tak, teraz tu mam tą włóczkę, wkładam sobie szydełko, w ogóle biorę sobie mniejsze szydełko po to, żeby zawęzić rękaw, a jeśli nie chcecie go zawężać, możecie też pracować na szydełku 4 mm bądź 4,5, ale doradzam wziąć po prostu mniejsze. Wkładam sobie szydełko tutaj w dowolne miejsce, tutaj, przeciągam włóczkę i robię oczko ścisłe. Tak naprawdę będzie to takie oczko łączeniowe, za chwilkę Wam powiem. I teraz tak, będę obrębiała tą krawędź półsłupkami i będę wbijała się w dowolne miejsca, z tym, że przy drugim rękawie muszę uzyskać taką samą liczbę półsłupków jak w pierwszym momencie. Tu jest właśnie, tu są moje półsłupki i ja akurat muszę uzyskać 58 i technikę, którą obierałam, była dowolna, ale starałam się wbijać właśnie cały czas w te miejsca, które tutaj wystają. Czyli zobaczcie, to jest pierwszy półsłupek, tutaj za chwilę robię drugi półsłupek, trzeci. Dosłownie tak jak widzę, że wymaga tego krawędź pomiędzy właśnie tymi supełkami, które są tutaj, wyznaczają mi miejsca, w których ja po kolei jadę i obrębiam sobie tą krawędź mniejszym szydełkiem. Czyli zobaczcie, tam jak widzę, że tu jest właśnie supełek pomiędzy, czyli jak gdyby w tą wolną przestrzeń. Jeśli będę szła takim samym sposobem, to uzyskam oczywiście taką samą liczbę półsłupków, ale też jeśli będzie jeden mniej, to się jakoś tak nic nie stanie. Obrębiam dookoła. Ok, uzyskałam dokładnie tyle samo, 58 takich półsłupków i jestem na początku. Tutaj mam tą pierwszą pętelkę, którą robiłam sobie jako taka oczko ścisłe, więc oczko łańcuszka, więc wbiję się tutaj w środek jak gdyby tej pętelki i połączę sobie okrążenie. Następnie będę pracowała w zasadzie można by już uznać, że jest to wykończenie, ponieważ możecie sobie zostawić taki szeroki rękaw, ale ja postanowiłam jeszcze dodatkowo robić rzędy oczek ścisłych, wbijanych dokładnie w tylną pętelkę. Czyli zobaczcie, pobieram sobie teraz tylną pętelkę od łańcuszka, przekładam i robię dookoła cały czas, już bez żadnego łączenia rzędów, pobieram tylko tylną pętelkę i robię zwykłe oczka ścisłe. Tylko trzeba pamiętać, żeby wbić się w tylną pętelkę, czyli wkładamy szydełko w środek tego oczka i przerabiamy. I tak naprawdę, jeśli użyjecie mniejszego szydełka, to właśnie oczka ścisłe będą zawężać Wam ten rękaw, więc nie trzeba robić dokładnie żadnych zmniejszeń. Natomiast to, ile rzędów zrobicie takich oczek ścisłych, zależy od Was, jak Wam się podoba. Teraz już pracujemy praktycznie dookoła cały czas tak samo. I zrobiłam prawie już pełne okrążenie i zobaczcie, że ja tutaj nie będę nic łączyła. Na początku połączyłam tą krawędź, więc ona fajnie wygląda. Natomiast teraz to po prostu się wbijam w te oczka cały czas dookoła. Ten ścieg jest bardzo niski, więc nie wymaga łączenia, nie widać przejścia, a też to ładnie będzie wyglądało. I zobaczcie, ja sobie tutaj... Niestety piesek przyszedł mi trochę pochrapać. Stwierdził, że też musi być na filmie, więc przepraszam, ale musiał się załapać. Ok, zobaczcie. I teraz robię cały czas dookoła tak samo pobieram tylną pętelkę, tylko że tutaj trzeba właśnie sobie już patrzeć, bo jest gorzej widoczna, trudniej ją pobrać, ale również się da. W taki sam sposób. I teraz tak. Liczba okrążeń zależy od tego, jak Wam się podoba. Ja sobie muszę zrobić dokładnie tyle samo, co tutaj. Na końcu po prostu w miejscu, gdzie zaczynałam, robię oczko ścisłe, a włóczkę, która mi została, przeplotę tutaj tak, żeby wyrównać sobie to okrążenie. Wezmę igłę i wplotę w ścieg. I będzie oczywiście wszystko fajnie wyglądało. No i jeśli chodzi o dekolt,
Ok, rękawy zrobione, więc dekolt. Jeśli chodzi o dekolt, to oczywiście będę robiła takim samym sposobem co te rękawy, tylko że wszystko zależy od tego, jaki chcecie mieć szeroki ten dekolt. To musicie sobie zrobić po prostu tyle rzędów dookoła oczek ścisłych. Mi się spodobał taki szerszy dekolt. On się dodatkowo jeszcze rozszerzył dzięki temu, że zrobiliśmy sobie taki podkrój, więc on fajnie leży, tak opada fajnie na ramionach, więc nie chcę za bardzo go zawężać, więc myślę, że tak, na początku to oczywiście doczepię sobie włóczkę, wezmę sobie szydełko 3,75 i przerobię dookoła rząd półsłupków nawijanych, a później dodatkowo jeszcze tylko jeden rząd oczek ścisłych właśnie w tą tylną pętelkę i myślę, że tyle wystarczy. Doczepiam włóczkę gdzieś z tyłu, tak żeby po prostu nie było widać. I teraz w miejscu, gdzie miałam te 4 rzędy takie bez konkretnych oczek, to po prostu wbijam się w dowolne również tutaj miejsca po to, żeby stworzyć sobie tutaj ładną przestrzeń na dekolt. Więc tutaj po prostu dowolnie. Natomiast z chwilą, kiedy wchodzę już na oczka konkretne tutaj, to oczywiście obrębiam sobie oczkami tutaj półsłupkami, wbijając się właśnie w te oczka tutaj, co mam dostępne. I znowu zrobię tak dookoła. Ok, mam zrobione dookoła i znowu jestem w tym samym miejscu. No i słuchajcie, tak jak Wam wspominałam wcześniej, tutaj po prostu przerobię tylko jeden taki rząd oczek ścisłych, aczkolwiek nawet nie jest to konieczne, bo ten dekolt też już fajnie wygląda, ale jeśli na przykład jest za szeroki, to te oczka ścisłe właśnie spowodują, że on się tutaj tak jeszcze ładnie zawęzi. Czyli dokładnie ten sam ścieg, który pokazywałam Wam na rękawach. I w zasadzie dekolt byłby zrobiony, natomiast jeszcze dodatkowo można sobie to samo zrobić na dole, pomimo że dół miał takie wykończenie półsłupkami, natomiast on może troszeczkę się rozszerzać i jeżeli wolicie takie okrąglejsze z wykończenie, to ja poleciłabym po prostu tutaj tak samo doczepić włóczkę i już tylko oczkami ścisłymi tutaj w tylną pętelkę, czyli jak gdyby doczepiam gdzieś na boku, żeby nie było tak widoczne i znowu tutaj już nie przerabiam sobie półsłupkami, ponieważ są półsłupki, zaczynaliśmy od półsłupków, więc tutaj po prostu można kilka rzędów dookoła oczkami ścisłymi w tylną pętelkę, w bardzo podobny sposób co tutaj. Mi zostało jeszcze trochę włóczki, więc troszeczkę spróbuję wykończyć i to by w zasadzie było tyle. Myślę, że więcej już nie mam nic nowego do pokazania przy tym sweterku, więc nie będę pokazywać tego samego. Mam nadzieję, że ten pomysł Wam się spodoba, że spróbujecie sobie zrobić bardzo szybki, fajny, ażurowy wzorek. Oczywiście trzeba wybrać i zobaczyć, jak się fajnie układa. Także serdecznie Wam dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia, pa pa!